Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym moim filmiku chciałam Wam zaproponować następne ciasteczka adwentowe i zaprosić Was oczywiście na mój kanał na inne ciasteczka, pyszne ciasteczka z cukrem, bez cukru, z jajkami, bez jajek. Naprawdę jest duży wybór już. A dzisiaj chciałam Wam zrobić nową opcję, również pyszne. Ta tradycja robienia tych ciasteczek jest jakby dla mnie też nowa. Robię już od paru lat i Wam powiem, że nie żałuję, ponieważ jak zrobić za dużo, to częstuję, rozdaję po rodzinie, po znajomych. I te ciastka są różne, z orzechami, z migdałami. Naprawdę mam bardzo duży wybór. Ciastka są smaczne, domowe, na maśle. Można pomieszać masło z margaryną, ale margaryna też kosztuje i jak to ma być coś specjalnego, to dajcie lepiej masło, jak możecie. I oczywiście życzę Wam pięknego adwentu i zapraszam Was na dania świąteczne, które mam na moim kanale. Bardzo dużo. Podam Wam pod filmikiem ekstra 2 filmiki, w których są jakby linki podane do różnych dań. Kaczka, gęś, indyk, bigos, sałatki, jak się robi majonez, czerwoną kapustę, surówki, dania świąteczne, barszczyk, jak zrobić karpia, jak usmażyć karpia, jak usmażyć rybę prawidłowo, żeby jej nie wysuszyć, śledzie, a więc tych dań jest naprawdę bardzo dużo. A więc, kochani, zapraszam, mimo że te święta w tym roku dla mnie będą smutne, ponieważ niedawno umarła moja mama, ale Wam wszystkim życzę zdrowych i wesołych świąt i zapraszam. I oczywiście, jak Wam się ten przepis spodoba na te moje nowe ciasteczka, jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. To, co potrzebujemy, to jest masło 200 gramów, cukru 100 gramów, pół cukru waniliowego, ja tutaj mam 8 gramów, a więc około 5, szczypta soli i tutaj mam migdały. Możecie dać również orzechy i ponieważ to będzie mieszane, możecie do środka dać orzechy, a ozdobić później na przykład migdałami, albo dajecie do środka migdały, wiecie, orzechami włoskimi albo laskowymi, jakie macie. Takie na przykład orzechy całe włoskie. I potrzebuję jedno żółtko i z pół białka. Pół białka zostawię, żeby posmarować sobie te ciasteczka i udekorować orzechem albo migdałami. Wsypuję teraz ten cukier. Potrzebuję jeszcze 300 gramów mąki. Możemy sobie odważyć, też idzie. Masło powinno być miękkie i zaczynam już to miksować. Około minuty. Dodaję do tego żółtko i troszeczkę białka, tak żeby z pół białka zostało nam. Zostanie troszeczkę tutaj żółtka z białkiem, nie przeszkadza. A tutaj jest już to żółtko z połową. Jeżeli nie macie miksera, również możecie sobie zrobić. Mieszacie sobie na przykład łyżką wszystko, a na koniec ugniatacie razem z mąką. To Wam tylko chciałam pokazać, że idzie również. 100 gramów migdałów albo orzechy. Mieszamy. Wymieszałam i teraz miksuję z minutkę. Przysiałam mąkę i dokładam już po troszkę tej mąki. I jak macie mikser, to miksujecie z pół minuty. Gotowe i
wygląda. I zostało mi jeszcze troszeczkę mąki, a więc sypię i gotowe. Teraz biorę już na stolnicy, zagniatam i robię dalej. Nasypałam troszeczkę mąki i wykładam już na stolnicę i wyrabiam z minutkę. Naprawdę będą pyszne ciasteczka, kochani. Jeżeli nawet sami nie jecie, możecie zrobić dla rodzinki, poczęstować. Bardzo wdzięczne ciasteczka, ponieważ nie potrzebujecie formy, tylko robicie ruloniki, później kroicie. I teraz kroimy na 3-4 części. Ja wezmę 3. Zobaczymy. Z każdej części robimy taki rulonik. One się jeszcze rozrosną, a więc możemy robić taką średnicę około 2 cm, 1,5 do 2 cm średnica. Tak wygląda. Wstawiam do lodówki na około godziny czasu. Powstało sobie. Teraz z tych ruloników robię sobie małe ciasteczka około 1 cm. Gdyby był grubszy, to możecie wziąć 0,5 cm. On podczas pieczenia się troszeczkę rozejdzie. Kładę na blaszkę, posmarowałam lekko masłem, przysypałam mąką. Więc tym razem robię bez papieru. I teraz właśnie z takimi odstępami z 2 cm, żeby były. Jeżeli musicie piec na 2 razy, to musicie znowu włożyć do lodówki. Ciasteczka już są gotowe, uformowane. To, co potrzebuję teraz, to nałożyć tutaj białka troszkę i posypać albo włożyć orzecha. Zależy, co macie. Mieszam białko z żółtkiem, nie ma problemu. I sobie smaruję. I mogę sobie taką połówkę orzecha włożyć tu na to ciastko. Tutaj mam płatki. To Wam pokażę, że możemy również na takie ciasteczko nałożyć płatki migdałowe. Teraz gotowe i wstawiam już do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Piekę około 15 minut. Ciasteczka upieczone. Żeście widzieli, jak to pachnie wszystko. Tak wyglądają. Bardzo kruche. I one sobie teraz tutaj postoją, ale ja muszę od razu przypudrować cukrem, pudrem i troszeczkę dam wanilii. Z 2 łyżki cukru, pudru i troszeczkę wanilii pudruję. Ciasteczka wykładam na talerz. Zaraz go spróbuję, tylko jest jeszcze gorący, ale piekę teraz drugą turę. Na pewno dużo ich będzie. I teraz biorę drugi talerzyk. Biorę drugi talerz i nakładam na drugi. Zobaczcie, kochani, one nie mogą Wam się spalić, bo będą gorzkie. Lepiej czas przedłużyć o minutę, 2, to one sobie dojdą, niż zwiększyć temperaturę i Wam się spali. To zawsze powtarzam Wam. I zobaczcie, z połowy 300 g mąki wyszło tyle ciasteczek. Teraz piekę drugą turę na talerz. Pudruję. I oczywiście te również wykładam na talerz. Zobaczcie, żadno się nie spaliło i nie może się spalić. I 18 minut na 180 stopni. I pokażę Wam, jak to się robi. A więc bierzecie troszeczkę marmolady. Razem łączycie i już ciasteczko jest gotowe. Ale takiej marmolady ze słoiczka nie dawajcie, chyba że chcecie w ten sam dzień jeść. Ją trzeba odgotować. Ja biorę nieraz 2 marmolady, 3. Ważne, żeby było
żeby była kwaśna do słodkiego. Mam jeszcze tutaj z marmoladą. Zobaczcie, przełożyłam marmoladą, również idzie. Naprawdę coś pysznego. Zapraszam. Pyszne, chrupiące. Czego chcieć więcej? I teraz zobaczcie, kochani, mam raz, dwa, trzecia marmolada, tutaj jest truskawkowa. Mieszam wszystko i to pogotuję od chwili zagotowania się około 5 minut. Wtedy ona przystygnie. I wtedy ona przystygnie i będzie miała jeden fajny smak, taki słodko-kwaśny. Ona sobie już stygnie, tam marmolada i się już gęstnieje.